Ja takie domy kupuję od tych landlordów, przywracam ich do życia i ci landlordzi mają naprawdę dramatyczne historie. Do tego flata w tym miejscu będziemy mieli kuchnię z salonem. Bo nie każdy kans, ja tutaj też często powtarzam, słuchajcie, to jest tak troszeczkę jak państwa miasta. Witam Cię serdecznie, z tej strony Dawid Dowbusz, to jest nasz kanał na YouTubie, gdzie dzielimy się z Tobą informacjami z dziedziny biznesu, przedsiębiorczości, inwestycji, ogólnie edukacji związanej z inwestowaniem na rynku nieruchomości, giełdzie, metali szlachetnych i we własne działalności gospodarcze. Dzisiaj, słuchajcie, znajdujemy się w okolicach Liverpoolu i naszym gościem będzie nasz wykładowca Irek, który uczy naszych absolwentów, jak inwestować strategią rent to rent. Jest to strategia, gdzie z bardzo małym kapitałem możemy wejść już w biznes związany z nieruchomościami, gdzie bierzemy po prostu nieruchomości od landlordów, podnajmujemy je dalej i zarabiamy na tej różnicy. Więc to jest, słuchajcie, świetny przykład tego, gdzie Irek, działając w Bristolu, w bardzo drogim mieście, tak samo drogim jak Oxford czy części Londynu, zaczął, słuchajcie, nadwyżki kapitału inwestować w swoje nieruchomości. Jest to naturalna droga ewolucji, gdzie większość tak naprawdę ludzi, którzy mają te portfolia na rent to rent, zaczynają te nadwyżki kapitałowe wrzucać we własne nieruchomości po to, żeby ich własne nieruchomości zyskiwały z czasem na wartości. I żeby ten kapitał, który się buduje na tych nieruchomościach, był ich kapitałem, a nie kapitałem landlorda, z którym tak naprawdę też mają umowę, na którym zarabiają, tak? Ale jednak jakby nie patrzeć, jesteśmy zainteresowani o tym, żebyśmy budowali swoje bezpieczeństwo, a nie budowali komuś bezpieczeństwo. Więc zajdźmy do środka. Niech nam opowie o tym sam Dzień dobry, gospodarz. zapraszam. Państwo przodem. Witamy. Zamknę drzwi, tak jak mama uczyła. Zawsze zamykać drzwi. Cześć Ewa. Cześć Irek. Witam. Więc dla tych, którzy oglądają nas pierwszy raz, może zacznijmy od początku. Irek, jak zaczęła się Wasza tutaj w ogóle przygoda w Wielkiej Brytanii? Dokładnie, przylecieliśmy z Ewą 5 lat temu i przylecieliśmy jeszcze do Szkocji. Mieszkaliśmy tam parę miesięcy. Później przeprowadziliśmy się na południe Anglii do Bristolu. I zaczęło się od tego, że właśnie dowiedzieliśmy się, w sumie Ewa to wyszperała, że są takie spotkania polskie, gdzie dużo się mówi na temat inwestowania w nieruchomości i tam oczywiście poznaliśmy Ciebie, więc Ewa zawsze powtarza, że byłeś dla nas taką inspiracją na początku, kiedy stawialiśmy pierwsze kroki. I zaczęliśmy się przygotowywać, zaczęliśmy się uczyć. Ja zacząłem zdobywać wiedzę, zacząłem od angielskich szkoleń. I znaleźliśmy strategię rent to rent z uwagi na to, że ceny nieruchomości, ceny domów w Bristolu są zdecydowanie droższe niż chociażby w Liverpoolu, więc ta strategia pozwala z niedużą kwotą. My zaczęliśmy z 6 000 funtów. To było to, od czego zaczęliśmy naszą strategię i cel był taki, aby robić rent to rent. Również pracowaliśmy. Te pieniądze, które zarabialiśmy na rent to rent, na początku były reinwestowane w kolejne nieruchomości, a później przyszedł taki krok jak teraz, że odebraliśmy w ubiegłym tygodniu klucze do nieruchomości i zaczynamy już kupować. Więc tak, znajdujemy się obecnie w Liverpoolu. Czemu nie Bristol? Czemu nie zaczęliśmy inwestować, przepraszam, czemu nie zaczęliśmy inwestować w Bristolu? No właśnie, bo to jest, wracamy do początków, tak? Czyli kwota, jaką potrzebujesz, żeby kupić nieruchomość w Bristolu, jest zdecydowanie większa. Mówimy tutaj chociażby o domach, które kosztują przedział cenowy między 250 a 300 tysięcy funtów, więc łatwo można policzyć depozyt, stamp duty, koszty rentu i tak dalej. Tutaj rozmawiamy w miejscu, gdzie można kupować domy poniżej 100 tysięcy funtów, więc w przypadku tej nieruchomości to pewnie byś kupił takich z 5 albo 6. Dokładnie tak, bo tą nieruchomość kupiliśmy na aukcji. Nieruchomość była wystawiona za 40 tysięcy funtów. Wynegocjowaliśmy cenę 49, mówię wynegocjowaliśmy, nie bidowaliśmy z uwagi na to, że udało nam się kupić ten dom jeszcze przed aukcją, czyli po prostu rozmawialiśmy
poprzez agenta i chcieliśmy kupić ją trochę taniej, ale myślę, że 49 tysięcy to jest dobra cena. A dlaczego akurat 49? Sprzedającemu bardzo zależało na tej cenie? Sprzedającemu zależało dokładnie, żeby to nie było mniej, ponieważ taką kwotę właścicielka musiała zapłacić do banku. To był po prostu mortgage. Słuchajcie, i ja na przykład często mówię, że bardzo ciężko na nieruchomościach stracić, ale jednak no, ludzie też potrafią tracić na tych nieruchomościach. Prosty przykład jest dom, który ja klucz odebrałem tak naprawdę parę dni temu, gdzie ludzie go kupili za 70 tysięcy, a odsprzedali go nam za 113,5 i musieli do tego dołożyć. Dlaczego do tego dołożyli? Bo zrobili po prostu remortgage na jeszcze wyższą kwotę. Później po prostu para się ze sobą pokłóciła, rozeszli się i chcieli po prostu ten dom jak najszybciej sprzedać i sprzedali go taniej niż zrobili refinansowanie, stąd wyszło im negative equity, czyli wyszła nieruchomość na minusie i musieli jeszcze dołożyć z własnej kieszeni, żeby oddać w banku. Ale gdyby nie robili na przykład tego remortgage'u i sprzedaliby tą nieruchomość, a kupili ją za 70 tysięcy, byliby do przodu i mieliby czysty tak naprawdę zysk, tak? Więc jeżeli planujemy robić już te remortgage'e, zrobiliśmy to kredytowanie pod sam sufit. Nie decydujmy się nagle, że następnego dnia, nie wiem, sprzedamy, bo się pokłócimy i musimy to sprzedać jak najszybciej. To nawet jak już się pokłócicie i zdecydujecie się sprzedać, to może stwierdźcie, że jednak warto to wynająć jeszcze przez najbliższe parę lata, żeby te nieruchomości urosły na tej cenie. Bo jakby nie patrzeć, jeżeli spojrzycie na tą historię, co ja wielokrotnie powtarzam, to te nieruchomości z czasem zawsze rosną. Są korekty, są spadki, ale w dłuższej perspektywie czasu te domy są dużo droższe. I ja bardzo często powtarzam i jeszcze nie raz to powtórzę. Przykład tutaj Brytyjczyka, który jest bardzo znanym inwestorem, landlordem, Simona Zucci, który inwestował w Birmingham ponad 30 lat temu. 3 lata temu, około 2-3 lata temu sprzedawał te domy, kupował je wtedy za 30-40 tysięcy funtów i on się zastanawiał, czy nie przepłaca. I 3 lata temu sprzedawał te domy po 300-400 tysięcy, gdzie jeden dom spłacał mu 10 kolejnych. Więc to jest taka tak naprawdę różnica. Ja zawsze mówię, że emerytura to jest bzdura. Widzicie, co się dzieje, państwo drukuje pieniądze, rośnie inflacja. Jak im jest większa inflacja, tym bardziej zjada nasze oszczędności, zjada ten pieniądz. Jak my używamy dźwigni finansowej, to dla nas tak naprawdę inflacja jest dobra, bo obniża nam wartość tego kredytu. Bank tak naprawdę w tym wypadku najbardziej traci. A w Wielkiej Brytanii możecie zamrozić kredyt przykładowo na 5 lat. Dzisiaj patrzymy, są świetne odsetki, zamrażam to i przez 5 lat jesteście nienaruszalni, nieważne co by się działo, bank nie może Wam tego oprocentowania zmienić, tak? A 5 lat jest to na tyle długi okres czasu, że jeżeli za rok, za 2 przyjdą jakieś negatywne zmiany dla nas, to my ich nie odczuwamy, mamy ten kredyt, jeszcze raz powtarzam, zamrożony, a ktoś inny w tym wypadku no, może jednak ucierpieć. Więc jest wiele strategii. Ja też nie namawiam do tego, żebyście brali kredyty, bo też jest, zawsze powtarzam, mądra dźwignia i jest też zła. Mądra to jest wtedy, kiedy inwestujemy, załóżmy, w maszyny, w sprzęt, do naszej, załóżmy, firmy, które coś produkują, coś tworzą, zarabiają, zarabiają, spłacają ten kredyt, załóżmy, w 5 lat i później zarabiają dla firmy na czysto. To jest dobra dźwignia finansowa, tak? Bo użyliśmy cudzych pieniędzy, czy to inwestora, czy banku. Zainwestowaliśmy, zarobiło to na siebie, spłaciło to i zarabia to na czysto. Mamy pieniądze z powrotem. Zła dźwignia finansowa jest wtedy, kiedy ludzie inwestują w wycieczki na kredyty, meble, samochody, sprzęty AGD na kredyty i cała masa innych rzeczy, która nie zarabia nam tych pieniędzy. Tak? I wielu z Was być może zrobiło już to. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi tego za złe, to nie jest do Was personalnie. Tylko tak po prostu takie są liczby, tak? No, tutaj liczby, ja zawsze mówię, liczby nie kłamią, więc to jest jednak złe finansowanie. Prosty przykład z historii mojego życia. Wchodzę do sklepu, jest pralka wystawiona na raty i pytam panią ekspedientkę, kto to kupuje? Przecież to jest praktycznie, jak ktoś spłaci te raty, to jest jakby miał 2 pralki. Zapłacił za 2 pralki, ale wtedy jeden w drugą stronę, tak? Zapłacił za 2, a ma jedną, tak? Nie, że zapłacił za jedną, a ma 2, tylko zapłacił za 2, a ma jedną. Ja się pytam, kto to bierze? No i się okazuje, że większość klientów kupuje właśnie sprzęt na ratę. To, co ona twierdziła, ja tych danych nie sprawdzałem, co pani ekspedientka stwierdziła, że u nich w sklepie 90% klientów kupuje właśnie
na raty. Więc i dla mnie to było szokujące, być może dla Was też to jest szokujące, ale jednak to jest kultura zachodnia, gdzie jest duży konsumpcjonizm. To jest konsumpcjonizm, to nie jest tak jak u nas, że przyjeżdżasz do Polski i wszystko mamy ładne domy, nawet jak wchodzisz do fabryk, do firm, to zobacz jak wyglądają fabryki, firmy w Polsce, gdzie to jest wszystko naprawdę na błysk, nowy sprzęt, a jak wyglądają tutaj. Ja pamiętam jak ja miałem swój drugi etat, to my mieliśmy firmę, gdzie po prostu pracowaliśmy ze stalą, mieliśmy nawet zamówienia dla armii, gdzie robiliśmy wozy bojowe czy tam czołgi i sprzęt był taki, że codziennie na przykład trzeba było piach wysypywać i olej dolewać do maszyn, nie? Bo to miało tam kilkadziesiąt lat. A w Polsce, jak powiedziesz, po prostu jest naprawdę XXI wiek. Czego brakuje, teraz już powiem, dlaczego Polska nie jest potęgą, tak? I tak, słuchajcie, urosła bardzo, bo byliśmy pod komunizmem, ale czego jeszcze nam brakuje, to tego brytyjskiego small talk. Anglicy potrafią dobrze rozmawiać, dobrze negocjować i potrafią wygrywać międzynarodowe kontrakty i jeszcze tego nam brakuje, bo jak my mieliśmy przetargi w naszej firmie i konkurencją były firmy czeskie i polskie, ja mówię, ta nasza nie ma szans. A potem przyjeżdża zamówienie Emiratów Arabskich na kilkaset wozów dla piechoty. Więc mówię, jak to jest możliwe? No jest możliwe tak, że właśnie Brytyjczycy wiedzą, że jest ważny ten small talk, jest ważny uśmiech. To co my umiemy już tutaj, my Polacy, którzy mieszkają przynajmniej te 2 lata w Anglii, co my umiemy, dla nas to już jest naturalne, ale jeszcze tego trzeba się na pewno definitywnie nauczyć w Polsce, jeżeli chcemy robić biznes międzynarodowy. Troszeczkę odleciałem, słuchajcie, z tematem. To są rzeczy, po prostu, które mnie kręcą. Ja jestem bardzo nakręcony, jeżeli chodzi o biznes i o inwestycje, tym po prostu żyję, więc nie pytajcie się mnie znowu, Dawid, kiedy w końcu przestaniesz, tak? Moim marzeniem nie jest leżenie na plaży, ja jestem tam, gdzie jestem i kocham to, co robię i tutaj mnie zostawcie. Więc, co tu się będzie działo w tym domu? Albo inaczej, zacznijmy od tego, co chcesz zrobić i jakie są koszta. Dobrze, jest to two-bed house, który kupiliśmy i celem tej inwestycji jest to, aby przekształcić ten dom w 2 flaty. Jeden flat, one bed, będzie się znajdował tutaj na parterze, drugi na piętrze. Mamy 2 koncepcje, jeżeli chodzi o przekształcenia. Pierwsza opcja to jest taka tańsza opcja, ona się powinna zmieścić, jeżeli chodzi o budżet remontów w wysokości do 30 000 funtów, czyli dajemy tutaj ekstra ścianę, która spowoduje to, że będzie osobne wejście do flata na górze. Tutaj pojawią się drzwi do tego flata. W tym miejscu będziemy mieli kuchnię z salonem. Tak jak widzimy tą ścianę, wybijemy tutaj wejście, czyli tutaj będą drzwi, które będą prowadziły do następnego pomieszczenia. Te drzwi, oczywiście to wszystko będzie wyremontowane, będą prowadziły do góry. Tak, więc drzwi do góry znajdą się w tym miejscu, tak? One zostaną w tym miejscu, w tej pierwszej Więc tutaj sobie spokojnie wchodzimy, sobie wyobraźcie, mamy tutaj drzwi, wchodzimy sobie tutaj do pomieszczenia i tu jest Tutaj mamy kuchnię, mamy salon, czyli taki open space. Później będą drzwi do następnego pomieszczenia. I w tym pokoju, w tym miejscu będziemy mieli sypialnię. Master bedroom. Tak. Następnie mamy kuchnię, która stąd zniknie, ponieważ kuchnia będzie w pomieszczeniu, o którym wspomniałem wcześniej. W tym miejscu będziemy mieli łazienkę, ona będzie trochę mniejsza z uwagi na to, że zostawimy tutaj przejście na zewnątrz tej nieruchomości, z tyłu mamy. Czyli podejrzewam, że zrobić po prostu taką L-kę tutaj, tak? Nawet jest taka koncepcja, żeby zrobić po prostu tutaj małą ścianę i tu wejście, mamy shower room, tu będzie boiler, będzie miejsce na pralkę, tutaj z tyłu pod schodami mamy storage. I zgodnie z tutejszymi przepisami musi być miejsce na to, żeby po prostu mieć taką powierzchnię, mieć storage. Tutejszymi, bo nie każdy kancel, ja tutaj też często powtarzam, słuchajcie, to jest tak troszeczkę jak państwa miasta, jest ogólnokrajowe, są regulacje, ale potem kancile mają swoje tutaj przepisy, które na przykład coś dodają albo coś zmieniają. Czasem jest to na lepsze, a czasem jest na gorsze. To wszystko zależy od kancilu. Niektóre na przykład mają wymagania, że ogólnokrajowe, że mieszkanie powinno mieć 37 metrów. W jednym kancilu powiedzą, że ok, my się zgadzamy nawet na 30 metrów, a w innym powiedzą, tak jak ja miałem, że no my chcemy, żeby to miało minimum 40 metrów. No ale krajowe jest 37, no ale u nas jest tak, że my chcemy, żeby było 40 minimum. Więc to wszystko musicie sobie sprawdzać ze swoimi lokalnymi kancilami, jeżeli chcecie tam inwestować. I nie przejmujcie się tym, bo jednak jak jest wizja urzędników,
że to są ludzie, którzy nie są zbyt pomocni. Tak tutaj w Wielkiej Brytanii, przynajmniej przed czasami, przed covidowymi czasami, można było szybko informacje uzyskiwać i tak naprawdę dosyć sprawnie tą dokumentację załatwiać. Gorzej jest na pewno w czasach COVID-u, gdzie dużo ludzi ma wymówkę, no nie zrobiłem tego, bo jest COVID. Niestety, ale dzisiaj hasło COVID to jest wymówka na wszystko. Więc tak, kontynuuj, bo jeszcze mamy... Wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, mamy z tyłu yard, który zostawimy taki, jak on tutaj jest, natomiast dodamy bramkę, dzięki któremu będziemy mogli umieścić tutaj jeszcze jeden kosz na śmieci, ponieważ osoba, która będzie mieszkała u góry na pierwszym piętrze, będą musieli po prostu mieć dostęp do tego, żeby wynieść i oni śmieci. będą mieć tu swoje śmieci, a tam się gdziekolwiek w tym Tutaj miejscu, będzie bramka, gdzie do tego pomieszczenia będzie miał dostęp tylko osoba, która mieszka na parterze, natomiast osoby z piętra wejdą przez te drzwi, tu będzie kosz, będzie można wyrzucić śmieci. I to jest jedna z pierwszych opcji. Mamy również drugą koncepcję, jeżeli chodzi o przeprowadzenie tutaj remontu. Bo co, bo rozumiem, że jeden architekt Ci to przedstawił, czy gdzieś może dwóch różnych? Ja wziąłem dwóch, czyli mieliśmy najpierw jednego architekta, który po prostu zaczął nam rysować plany według naszej koncepcji, a później gdzieś rozmawiając pojawiła się kolejna osoba i złożyła nam też bardzo ciekawą propozycję, która spowoduje to, jeżeli po prostu pójdziemy w tym kierunku, tylko ona pociąga za sobą większe wydatki finansowe, to znaczy koncepcja jest taka, aby schody, które tutaj mamy z tej strony, wysunąć, ponieważ jest na tyle miejsca, możemy je przesunąć dalej, bo my nie potrzebujemy aż takiego dużego, długiego korytarza, więc dzięki temu nie mamy w tym miejscu schodów, robi nam się przestrzeń, gdzie tutaj możemy umieścić łazienkę. W miejsce kuchni możemy przesunąć ściany i z tyłu możemy zrobić ładny bedroom. Tutaj możemy zrobić kuchnię, a tam mamy po prostu otwarty, piękny, duży salon, gdzie wkładamy sofę, telewizor i tak dalej, więc mamy zdecydowanie więcej miejsc. Więc co, słuchajcie, zapraszam Was przodem, idźcie na górę, my już pójdziemy zaraz za Wami i zobaczymy, jak by to miało wyglądać już na piętrze. Jaka jest wizja na to. Tak, jesteśmy na piętrze i mamy z kolei dwie koncepcje. Pierwsza idzie w takim kierunku, że zostawiamy układ pomieszczeń tak, jak tutaj widzimy, czyli mamy łazienkę, która po prostu zostanie w tym samym miejscu, ona zostanie wyremontowana. Mamy z tyłu pomieszczenie, gdzie jest boiler i w tym miejscu, ja Was zaproszę do tego pomieszczenia, robimy kuchnię, natomiast ponieważ nie jest to ściana nośna, więc tą ścianę usuwamy i w tym momencie mamy taki open space. Wchodząc po schodach, bo te schody też będą należały do tego flata, robi nam się więcej miejsca tutaj i jest też jaśniej, bo tu mamy okno, więc to słońce pada w tym I w przypadku, gdybyś przesuwał te schody, to gdzie one by wychodziły? W którym miejscu? Tak, jeżeli schody byśmy przesunęli, one wychodziłyby dokładnie w tym miejscu. Czyli byśmy całą tą przestrzeń zyskiwali. Tu mamy dodatkową przestrzeń, więc jeżeli usuniemy ścianę, mamy duży po prostu open space. I możesz tutaj zrobić ścianę i dokładnie miałbyś ten co? Dodatkowy pokój. Można uzyskać dodatkowy pokój. Bo jeżeli zaproszę Was dalej do tego pomieszczenia, bo to jest, mówimy o dwóch koncepcjach, więc mając tą drugą koncepcję z przełożonymi schodami, musisz mieć gdzieś łazienkę. I wtedy ta łazienka nam się zmieści tutaj, a tutaj mamy po prostu miejsce na master bedroom. No i tak jest bardzo duży ten pokój. W tym momencie on i tak jest bardzo duży, ale dzięki temu mamy więcej przestrzeni, więcej pomieszczenia, więcej światła i dzięki tej drugiej propozycji wartość tych dwóch flatów też. Wiesz co, oczywiście, bo jakby nie patrzeć, już wtedy masz, załóżmy, master bedroom dla pary i załóżmy mały pokój dla dziecka, tak? Więc mogłoby to być, wiesz, dla większej puli klientów, odbiorców. Można w ten sposób zrobić. Więc słuchajcie, podsumowując, tak? Wy słuchając to po raz pierwszy możecie być przerażeni tym, co tutaj się dzieje, że tutaj będą przestawiane schody, tu będzie gdzieś chyba elektryka, hydraulika, burzenie ścianek. Ja powiem Wam, że jak ja zaczynałem, i miałem przenieść kuchnię z jednego punktu do pomieszczenia obok, to ja byłem po prostu przerażony, tak? Ja zaczynałem kilka lat temu, wiele osób tak dużo o tych remontach mówimy, że wiele osób myśli, że jestem budowlańcem, mam firmę budowlaną. Ja nie mam firmy budowlanej, używamy kontraktorów do tego, co robimy, ale po prostu już robiąc tego tak dużo, no i już człowiek po prostu to wszystko już wie, no bo przechodzi przez to.
Więc ja byłem przerażony, bo sobie nie wyobrażałem, jak może być po prostu teraz cała hydraulika, elektryka, gaz podłączony do piekarnika. Dzisiaj w ogóle gazów nie robimy na naszych domach na najem, robimy wszystko elektryczne, jeżeli chodzi o kuchenki, bo to różnie, słuchajcie, bywa z tym gazem. Mniejsza już z tym, to już jest temat na inną historię, więc dla mnie to było po prostu, wiesz, niewyobrażalne, tak? Człowiek wraz z praktyką i widząc, że wcale tego nie musi umieć, bo ma od tego ekspertów, tak jak tutaj masz architektów, masz od tego wykwalifikowanych wykonawców, tak? Czyli bierzemy wykwalifikowanych, powtarzam, hydraulika, elektryka, a nie wujka Romka, który gdzieś tam kiedyś jakieś kolanko zrobił pod zlewem i on będzie nam robił hydraulikę, bo nie ma teraz pracy i wydaje mu się, że wie jak to zrobić i że wejdzie na YouTube i wszystko będzie dobrze, tak? A potem cały dom cieknie, więc często jest tak, że myślisz, że oszczędziłeś, a tak naprawdę... Okazuje się, że nie do końca. Znaczy tutaj, Dawid, masz rację, bo to też tak jest, jak my zajmujemy się tym projektem, czy poprzednimi projektami. Ja też nie jestem budowlańcem, ale widzę, że rozmawiając z fachowcami, rozmawiając z tymi osobami, oczywiście osoby mają różne podejście, różne koncepcje, ale po każdym, nawet takim spotkaniu, gdzie ktoś przychodzi, robi nam pierwszą, drugą czy trzecią wycenę, uczymy się coraz więcej wiemy. Później przy kolejnej wizycie, czy też kolejnej nieruchomości już zupełnie mamy inne podejście do danej nieruchomości. Wiesz co, i to jest też te błędy początkującego, bo ja na przykład gdy zaczynałem, tyle nieruchomości ominąłem. Naprawdę świetne okazje, jeżeli chodziło o ceny zakupu, ale po prostu ja nie miałem wtedy takiej wizji, tak? Nie miałem tego poglądu, co by można zmienić, przestawić, tak? A później człowiek z perspektywy czasu już żadna taka okazja nam z rąk nie ucieka, tak? No bo wiemy, że to jest deal i wiemy, co z tego zrobimy, tak? I to jest o tyle ciekawe, że masz nieruchomość, masz dom, nagle jak widzisz, masz pewien pomysł, co można z nim zrobić, rzeczywiście konsultujesz, tak jak cały czas podkreślasz, z fachowcami, tak, którzy mówią, to możesz, tego nie możesz i tak dalej, bo to wynika albo z przepisów prawa, albo z pewnych uwarunkowań i tak dalej, ale dzięki temu masz z tej samej nieruchomości masz coś więcej, masz większą wartość i ja myślę, że też taką satysfakcję, tak, że jak to powstaje, to się zmienia, to widzisz, że coś tworzysz, coś kreujesz, jest coś więcej. Aż potem ciężko to oddawać, jeżeli wiesz, ktoś ma pracę sprzedawania. Więc tak, słuchajcie, podsumowując, zobaczcie, jak nas uczyli w szkołach, tak? Jak ja dorastałem, czego nas uczyli nauczyciele w szkołach? Uczyli: siedź cicho, nie odzywaj się, patrz przed siebie i wszystko musisz ty umieć sam. I to jest takie, słuchajcie, błędne kodowanie, bo przez to między innymi ja tak samo miałem, to gdzieś jest po prostu w podświadomości. Ja nie byłem, słuchajcie, inny, nie urodziłem się innym człowiekiem, tak samo byłem programowany jak cała ta nasza tutaj populacja i człowiek po prostu z tego się musi wyleczyć. I tak samo wierzyłem, że wszystko muszę umieć. No ale jak? Ja nie mam pojęcia o elektryce, nie mam pojęcia o hydraulice, nie wiem, jak takie rzeczy się robi. I powiem wam tak, jak w szkole wam nauczyciele mówili nie ściągaj, tak ja wam powiem ściągaj ile wejdzie, wszystko co zobaczysz ściągaj, jeszcze raz ściągaj, bo do dzisiaj ludzie mówią: a bo ty tego sam nie wymyśliłeś, ty podpatrzyłeś od kogoś innego. I co z tego, że ty tego nie wymyśliłeś? Koło już zostało wymyślone, tak? Po co po prostu rzeźbić tutaj na nowo jakieś koło i się chwalić: patrz, zrobiłem koło. No stary, ale koła już są od dawna zrobione. Co ty wymyśliłeś? Nic nowego nie wymyśliłeś. Więc nie musisz być tutaj naukowcem, nie musisz tu nic wymyślać. Po prostu ucz się od innych, ściągaj od innych. Jak w klasie ci mówili w szkole: nie rozmawiaj jak najwięcej. Pytaj, jeszcze raz pytaj, dowiaduj się. Jak jest coś dobre, sprawdzone, kopiuj, wklej, powtarzaj, tak? I dzięki temu będziesz miał mniej stresu, a to, co będziesz robił, będzie się jak najszybciej rozwijało, rosło. I na sam koniec, jeżeli interesuje cię strategia właśnie rent-to-rent, bo Irek już przeszkolił masę osób, jeżeli chodzi o absolwentów z tej dziedziny i mamy filmy też na naszym kanale. Jedna ostatnia para, Adrian z żoną, którzy zaczęli inwestować w Walii, mają już rocznego, słuchajcie, cashflow, zysku przed podatkiem 72 000 funtów rocznie, tak? To już jest taka kwota, że tutaj za tamte nieruchomości, które nie są ich, które są na rent to rent, zarabiają im tyle, że tutaj by mogli już domy kupować za gotówkę, a zaczęli tak naprawdę rok temu, tak? Więc naszą jakością, naszą pracą przyjechaliśmy z Europy Centralnej,
no jednak przebijamy się tutaj, ja zawsze mówię, że się wbijamy jak nóż w masło i długo jeszcze tak zostanie, więc trzeba wykorzystać ten moment. I to nie muszą być nieruchomości, jaki biznes byś nie zaczął, po prostu rób to naszą jakością, naszą solidnością, a po prostu na pewno wybijesz się w rynku lokalnym, w jakim się znajdujesz. Nieważne ile będziesz miał konkurencji, na pewno sobie poradzisz. Tylko musisz się na tych paru rzeczach skupiać, bo my skupiamy się na jakości, też mamy inne ceny najmu. No nie oszukujmy się, jeżeli dajemy dobry produkt, to dajemy jak najwyższą wycenę. Ja jak skończyłem mieszkania w takim małym miasteczku, gdzie domy 3 bed były wynajmowane za 400-450 funtów, dosyć tanio, małe miasteczko. My mieszkanka 2 bed wynajmowaliśmy, znaczy mamy wynajęte po 650 funtów, tak? To zobaczcie jaka to jest różnica, to jest 200 funtów za coś, co jest w ogóle mniejsze, nie ma ogrodu, to jest tylko flat, a jeszcze 200 funtów drożej, ale w jakim jest to stanie zrobione? Jest wysoka jakość, piękne meble i teraz ktoś powie, no dobra, ale to zrobisz wyższą jakość i na to trzeba wydać pieniądze i po prostu ponosić większe koszta. Ta różnica w czynszu w pierwszym roku, w pierwszym, drugim roku, to, że bierzesz tylko więcej za ten czynsz, już Ci opłaci to wszystko ekstra, co zrobiłeś. A co kolejne 5 lat? Kolejne 10, 20, 30, to dalej będzie zarabiało. Będziesz musiał to jedynie tylko odświeżać. Jaki, słuchaj, przewidujesz Ty tutaj koszta, jeżeli byś robił tą drugą wersję? Jeżeli byśmy robili drugą wersję, to szacujemy, że powinno się to zmieścić w kwocie 40 000 funtów. 40 000 funtów. Tak. I jaką przewidujesz wycenę? Pierwsza taka wycena, jaką przygotowaliśmy, to jest 50, może 55 tysięcy za jeden flat. Dostałem teraz właśnie propozycję powiększenia tych pomieszczeń, przesunięcia schodów. Tam wycena się oparła pomiędzy 65-62,5 tysiąca. Ja szacuję, że tak, jeżeli byśmy się poruszali w tych przedziałach między 50 a 60 tysięcy za jeden flat, to byłby bardzo, bardzo dobry wynik. Więc to Czyli przy wycenie to łącznie byłoby 120 000 funtów? Tak, w tej takiej wersji bardzo optymistycznej, tak. I robiąc rekredytowanie uzyskalibyście 75? Robiąc remortgage później jest duża szansa na to, że jesteśmy w stanie wyjąć te wszystkie środki, które włożyliśmy. Nawet jeżeli by nam trochę pieniędzy zostało w dealu, to i tak naprawdę zwrot z tej inwestycji byłby bardzo wysoki, czego byśmy sobie bardzo życzyli. Pięknie i tak naprawdę odzyskałeś cały kapitał, bądź większość jego, zatrzymujesz 2 mieszkania, które Ci generują dochód pasywny, plus możesz tym kapitałem inwestować dalej w szukamy kolejnej nieruchomości, taki generalnie. A mieszkanka zostają na długi termin, rosną sobie na wartości. I zostaną po prostu wynajęte, ponieważ chcemy też na tych mieszkaniach napisać lease na każde mieszkanie, więc zawsze, jeżeli będzie taka konieczność, to można chociażby 1 czy 2 sprzedać, tak? Więc ale cel jest taki, żeby ta nieruchomość po prostu była i pracowała, zarabiała na przyszłość. Tak. Czynsze jakie przewidujesz na te mieszkania? Ja liczyłem 475 funtów, natomiast tak jak obserwuję, to jest to, o czym Ty, Dawid, wspomniałeś. Tak. Widzę tutaj, że rzeczywiście dobrze zrobiona nieruchomość, dobrze zrobiony, ładnie wyglądający nowocześnie flat, to ten czynsz można policzyć sobie zdecydowanie więcej i ludzie widzą, że są osoby, które po prostu zapłacą. My mamy to doświadczenie, co prawda z droższego rynku z południa, ale to z Ewą obserwowaliśmy, że jednak dołożenie trochę do jakości powoduje, że jednak weźmiesz większy czynsz. Mało tego, tam jeszcze jedna rzecz dochodzi, że przychodzą ludzie, którzy po pierwsze zapłacą więcej i oni bardziej zadbają o tę nieruchomość, bo to jest taka kategoria. To nie jest tak, nie jest tak, że kogoś tu chcemy deklasyfikować, że ktoś, kto płaci więcej, zawsze dba bardziej o tę nieruchomość, ale podam Wam prosty przykład nieruchomości w bardzo złym stanie, które są ekstremalnie tanio wynajmowane, gdzie trafiają ludzie spod ciemnej gwiazdy i ja takie domy kupuję od tych landlordów, przywracam ich do życia i ci landlordzi mają naprawdę dramatyczne historie, choćby jeden starszy pan, który mi sprzedał nieruchomość, bardzo tanio mi ją sprzedał, aż sam byłem w szoku. I opowiedział mi historię, co się stało. No, miał lokatora, który był drug dealerem, sprzedawał narkotyki, pozbywał się go z policją. Co zrobił później ten człowiek? Wybił okno, na dworzu był wąż, wsadził ten wąż przez okno, odkręcił wodę i ta woda się tam po prostu lała do tego mieszkania, do tego domu przez nie wiem x dni, tak? No wszystko po prostu, wszędzie się pojawił grzyb. Tak, bo wszędzie była woda, nikt tego domu nie sprawdzał, wilgoć się zrobiła i dom jest zniszczony. Teraz jest może być przerażony, no a ja tak będę miał. To od tego są odpowiednie też warsztaty i trzeba umieć tych tenantów sprawdzać
a między innymi też ta cena tutaj jednak odrzuci Wam. No może to brzydko brzmieć, ale niestety takie są, słuchajcie, ale fakty i liczby. Odrzuci Wam właśnie ludzi z takiej podciemnej gwiazdy, którzy mają problemy z finansami, którzy mają zarobki dziwnych przychodów, z dziwnej postaci i po prostu będziecie spać spokojnie. Tak? My mamy już tych tenantów, no to już są 3-cyfrowe liczby i tak naprawdę zrobienie raz dobrej pracy daje nam spokój i bezstresowy najem. To się zwraca. Prosty przykład kolejnego tutaj naszego absolwenta, Bartka, który 20 minut od Manchesteru w małym miasteczku kupił dom, wyremontował go, kupił go za 60 000, czy tam ponad 65 i wynajmuje go za 700 funtów, kredytu interest only, on ma tam 60 funtów, plus 20 funtów ubezpieczenia. Zarabia na tym około ponad 600 funtów. Bardzo ładny singulet, bardzo ładny zysk na singulecie. Takie singulety to ja również najchętniej bym w takie singulety inwestował, bo wynajął to fajnej parze, mieszkają, płacą, są zadowoleni i ma bezstresowy wynajem. Singulety praktycznie są bezstresowe, tylko trzeba je odpowiednio zrobić i wynająć je odpowiednim osobom. Więc jeszcze na sam koniec, gdybyś Ty chciał nauczyć się tej strategii rent to rent, ja tego osobiście nie uczę, bo ja nie lubię teoryzować, nie robię tego w praktyce. Ja uczę z kolei, jak kupować nieruchomości i tworzę tak naprawdę no już ogromne grono tych landlordów, bo już niedługo dojdziemy do 1000 naszych landlordów. Ale nie znam się na strategii rent to rent i tutaj jest ekspertem nasz wykładowca Irek, więc Irek, czego można się dowiedzieć w ogóle z takich Twoich warsztatów? Na warsztatach uczymy całego konceptu i przeprowadzamy każdego absolwenta przez całą drogę od A do Z, to znaczy zaczynamy od podstaw, czyli wchodzimy w przepisy prawne, przepisy podatkowe. Ja mówię trochę o tym, jak się przygotować od strony właśnie takiej, czy zrobić to jako self-employed, czy zrobić to chociażby jako spółka limited. Następnie uczymy liczyć, co jest bardzo ważne, pokazuję 3 koncepcje, 3 opcje związane z liczeniem, czy dana nieruchomość nadaje się do tego, żeby wziąć rent to rent, czy też się nie nadaje, co jest bardzo istotne. Bo tutaj wiele osób popełnia te błędy. Biorą po prostu wszystkie deale, jakie mają na rent to rent, weźmie 10 nieruchomości, z czego 5 zarabia bardzo dobrze, a 5 zarabia bardzo źle. I nagle te 5 musi ratować te drugie 5, tak? Więc to jest ważne, żeby po prostu nie brać wszystkiego, co jesteśmy w stanie, tylko umieć to ocenić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nawet jeżeli się tak zdarzy, że ktoś rzeczywiście wziął nieruchomość i nawet w momencie, kiedy podejmował decyzję, wszystko było ok, ale sytuacja się zmienia, tak? Sytuacja się zmieniła, po jakimś czasie minął rok i tak dalej, więc mamy tak przygotowane umowy, gdzie z tej umowy później płynnie wychodzimy, czyli oddajemy landlordowi nieruchomość. I pomimo tego, że nawet mamy kilkuletnią, 5-letnią umowę, to tak czy inaczej mamy opcję wyjścia z tej umowy, co jest bardzo istotne. Czyli słuchajcie, ktoś może uważać, że to jest nie fair, ale obie strony jednak podpisują ten kontrakt i my jako osoby podnajmujące tego landlorda zabezpieczamy się tym, że możemy wyjść, a landlord nie może wyjść, tak? Bo jednak zainwestowaliśmy nasz czas, jakieś pieniądze i on już musi tą nieruchomość dla nas w tej cenie trzymać. Więc to jest, słuchajcie, sytuacja na win-win, bo chociaż on też dostaje. Win-win, bo ja zauważam jedną rzecz, że ci landlordzi, którzy z nami współpracują, są bardzo z tego zadowoleni. Nie ma takiej sytuacji, żeby ktoś się chciał wycofywać z tego dealu. Mało tego, jak podpisujemy umowę, zawsze wcześniej weryfikujemy, jaki jest cel danego landlorda. Czyli jeżeli jego koncepcją było kupić nieruchomość po to, żeby ta nieruchomość zarabiała na jego przyszłość, czy on jeszcze pracuje, czy już jest na emeryturze, to on to zrealizował, tak? Czy on nie ma pomysłu na tej zasadzie, że sprzedam sobie tą nieruchomość za rok czy za 2 lata, bo my wtedy nie podpisujemy takiego kontraktu. Więc generalnie landlord jest zainteresowany. 2, co bardzo istotne jest również to, że w trakcie szkolenia, które mamy przygotowane, uczymy, w jaki sposób właśnie szukać nieruchomości, ale jak to robić dobrze, ponieważ są przepisy prawa, które mówią chociażby o HMO. Mamy licencjonowane, nielicencjonowane, mamy additional licensing. Artykuł 4. Dokładnie, czyli to jest wiedza, którą my w trakcie tego szkolenia przekazujemy, tak aby osoba, która później zaczyna działać, zaczyna szukać, wiedziała, jak się poruszać, a nie nagle popełniała jakieś błędy i podpisywała dziwne umowy. Plus bardzo istotna rzecz,
uczymy, jak tę nieruchomość przygotować, nawet tutaj o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o jakości, bo zainwestowanie trochę pieniędzy w lepszą jakość powoduje, że mamy jednak tenanta, który bardziej dba o nieruchomości. Mamy zdecydowanie mniej problemów, jeżeli chodzi później o kwestie płatności i tak dalej. Również o maintenance. Dokładnie i również bardzo ważna rzecz na koniec, czyli właśnie zarządzanie nieruchomością, jak to przygotować tak, żeby nie była to dla nas dodatkowa ekstra praca. Oczywiście tam pewne działania trzeba wykonać, najwięcej zaangażowania jest na samym początku, kiedy zaczynamy. I bardzo, bardzo istotna kwestia, czyli właśnie weryfikacja tenanta, sprawdzanie, zabezpieczenie się tak, żeby nawet jeżeli wyjdą później jakieś problemy w trakcie, przygotowujemy ludzi, jak mają sobie z takim tematem poradzić, tak żeby byli później po prostu zabezpieczeni z każdej strony. Narobiłeś już tych domów rent to rent w Bristolu, kupiłeś tutaj nieruchomość, robisz z tego 2 mieszkania, obok masz plażę, morze, z tym słońcem tutaj różnie bywa w Wielkiej Brytanii, ale jest jednak plaża, wakacje, słońce też tutaj jest, bo przyjeżdżałem nieraz. Starczy, Irek, czy będziesz kupował kolejne nieruchomości? Kolejne. Ja bym powiedział, że to jest początek kolejnej drogi, tak? Czyli nowego etapu. To co zrobiliśmy wcześniej, ja to trochę nazywam taką rozgrzewką, natomiast teraz po prostu weszliśmy w temat kupowania nieruchomości, chcemy to robić sami, robimy to również dla naszych inwestorów, czy też z inwestorami, więc zaczynamy się rozpędzać. Więc słuchajcie, jeżeli Wy będziecie zainteresowani współpracą z Irkiem, to możecie wejść na naszą stronę www.dobuszproperty.com, dowiedzieć się czegoś więcej, czym się również ja z żoną zajmujemy, a Irka znajdziecie w zakładce Rent to Rent. Więc jeszcze raz, Irek, dziękuję Ci za zaproszenie. Życzę Wam, słuchajcie, samych sukcesów. Pozdrawiam Was. Cześć! Dziękujemy za uwagę.